Jak ważna jest dla Twojej aplikacji wydajność i niezawodność? Czym jest SRE, Site Reliability? Jak mądrze inwestować w niezawodność i jak SRE zarządzać? Na te i inne tematy rozmawiam z Markiem Dopierą, byłym członkiem zespołu Bigtable w Google, prawdopodobnie największej bazy danych na świecie, i ekspertem SRE. Zapraszam serdecznie. Witam Cię, Marku, i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Również Ci bardzo dziękuję. Wielka przyjemność móc poopowiadać o tym, jak takie rzeczy robić. Dla nas jest zawsze wielka frajda dzielić się tą wiedzą, więc nie mogę się doczekać, aż zaraz zanotujemy szczegóły. Czyli tak, jak porozmawialiśmy sobie trochę tutaj off topic, offline, to jest taka, powiedziałbym, bardzo praktyczna wiedza, którą wielu z nas, którzy zajmują się technologią, powinno ogarniać, a nie do końca ogarnia. Ale może zanim przejdziemy jeszcze w ogóle do tego, tak naprawdę czym jest Site Reliability i jak po prostu dobrze tym zarządzać i we właściwym budżecie, to może nam opowiesz krótko właśnie o swoim doświadczeniu w Google. Jasne, jasne. Dzięki bardzo. Zanim przejdę do Google'a, to może powiem, dlaczego ja tam trafiłem i co mnie tam przyniosło. Tak? Bo ja zawsze byłem Tak, to trochę w zafascynowany. ogóle twoją historię całą, tak, bo jest bardzo Nie ciekawe. wiem, nie wiem, czy całą jest sens, ale bardziej mi chodziło o typ zainteresowań, które mnie tam doprowadziły, bo mnie zawsze fascynowały duże, skomplikowane systemy, w których kluczowa była wydajność i niezawodność. I na początku mojej kariery profesjonalnej już dotyczyło to systemów operacyjnych oraz systemów składowania dużych ilości danych rozproszonych. To są, tak jak niektórzy mówią, że matematyka jest królową nauk w dziedzinie nauk, tak wydaje mi się, że w dziedzinie inżynierii oprogramowania czy tworzenia oprogramowania systemy operacyjne, powiedzmy dekadę czy 2 dekady temu były taką królową. Może już nie dziś, ale wtedy tak było. Zgadzam się. Więc mnie to strasznie fascynowało i ja uwielbiałem to robić. I jak poszedłem do Google'a, to poszedłem no, trochę w ciemno, bo nie wiedziałem, co będę robić. I Site Reliability Engineer, czyli stanowisko, na które mnie przyjęto, to też tak naprawdę rozumiałem bardzo z grubsza. Natomiast no, cel miałem jeden: kontynuować zgłębianie tych dużych, skomplikowanych systemów. Zabawa okazała się fantastyczna, ponieważ dołączyłem do tego zespołu Bigtable, konkretnie Bigtable SRE. I to był zespół zajmujący się tym, żeby ten produkt wewnętrzny Bigtable działał nieprzerwanie, niezawodnie i wydajnie. Teraz to może pozwolę sobie chwilę wytłumaczyć, co to jest ten Bigtable. Dokładnie. Jak Google chce zrobić indeks internetu do wyszukiwania, tak? Czyli jak wpisujemy zielone drzewo w wyszukiwarkę, żeby się pokazały zdjęcia zielonych drzew czy nadleśnictwo lokalne, no to on musi cały internet ściągnąć. Cały internet ściągnąć, potem przez ten swój algorytm PageRank go, czy jego współczesną inkarnację w jakiś sposób przerobić, zbudować ten indeks i dopiero ten indeks jest wykorzystywany do wyszukiwania. No i teraz, żeby ten internet ściągnąć i przerobić, trzeba gdzieś ten internet składować i jego historię. No i do tego, jako pierwszą z tych baz danych, do których Google to robił, to był Bigtable. To jest dosyć stary produkt, jak na dzisiejsze standardy, bo oni chyba opublikowali w 2006 roku papier naukowy, w jaki sposób to zrobili, więc pewnie zaimplementowali to jeszcze kilka lat wcześniej. Natomiast jest to olbrzymia, rozproszona baza danych, do której można ściągać, do której można wkładać, co się chce. Ona jest tam, ma posortowane klucze, można do niej efektywnie pisać dużo danych, no jak te wszystkie tam crawlery, które ściągają ten internet, naraz piszą, a jednocześnie można na niej wykonywać dosyć złożone zapytania analityczne, żeby potem ten indeks zbudować. Natomiast tak naprawdę to był świetny start, który umożliwił zbudowanie całą masę innych produktów i ostatecznie też został uzewnętrzniony jako produkt Cloud Bigtable dla zewnętrznych użytkowników ostatecznie, w tym nawet brałem udział.
Więc prawdopodobnie największa baza danych w historii, to tak w skrócie, to jest Bigtable. Wow, zapewniałeś jakby jej niezawodność. Tak, to może wyjaśnię, na czym polega faktycznie ta rola SRI. Tak, to w ogóle Jak, powiedzmy, czym jest SRI jeszcze w kontekście czegoś tak dużego jak Google. tak. To jak programista siada, żeby napisać kawałek kodu, no to świetnie, pisze kawałek kodu, który wydaje się niezawodny, można go przetestować, ten kawałek kodu potem działa, można go gdzieś wdrożyć i zostaje jeszcze cała masa ścieżki do wykonania, żeby z tego kawałka kodu powstał produkt czy usługa. I za tę drugą część odpowiedzialni są SRI, czyli to są ci goście, którzy na ogół nie kodują, chociaż to też nie jest prawda, bo my wszyscy jesteśmy programistami. To w ogóle nie ma mowy o tym, żeby ktoś nie umiał programować i nie umiał tego robić dobrze. Natomiast de facto my jesteśmy odpowiedzialni za nieprzerwane działanie. Czyli po pierwsze, musimy się upewnić, że to działa. Musimy monitorować to na bieżąco. Musimy zapewnić skalowalność tej usługi. Musimy zapewnić wysoką dostępność pod względem wydajności. Musimy tak naprawdę zidentyfikować wszystkie ryzyka, które mogą się zmaterializować i przedsięwziąć odpowiednie działania, żeby te ryzyka się nie zmaterializowały, albo jeżeli się zmaterializują, żeby mieć dobrą drogę wyjścia z tej sytuacji, w którą się wpakujemy. Musimy razem z deweloperami, którzy tę bazę danych rozwijają, projektować kolejne rzeczy, które są potrzebne, żeby ten dalszy wzrost był możliwy. Musimy razem z deweloperami znajdować i naprawiać błędy, zwłaszcza wydajnościowe, czy związane z izolacją, więc to jest taka rola zamawiającego u dewelopera. Czyli z jednej strony to jest ta osoba, która jest odpowiedzialna za usługę, a z drugiej strony to jest ta, która musi od deweloperów dostać tę usługę, znaczy dostać narzędzia do wdrożenia tej usługi. Nie wiem, czy to ma sens, to w 3 zdaniach staram się powiedzieć. Głęboki, myślę, że to jest też taka wiedza, którą nasi widzowie też mają, ale super, żeśmy to tak jak też podsumowali jako wyjście do dalszej naszej rozmowy. Bo to się wydaje tak, że jeżeli coś ma działać, no to ma działać, prawda? W 100%. Więc jakbyś się do tego odniósł w kontekście SRI i jednocześnie tutaj są jeszcze takie 3 skróty 3-literkowe, gdzie się różni tylko jedna literka na końcu, bo zawsze jest SL, czyli SLI, SLO i SLA. Tak, to jest. Proszę zastopuj mnie, jeżeli będę wchodził w zbyt dużo szczegółów, bo to jest temat, który paradoksalnie, który na pierwszy rzut oka wygląda trywialnie, ale jak człowiek zacznie myśleć o tym chwilę dłużej, to się okazuje w ogóle Zupełnie nie jest trywialny. Bo rozszyfrowanie skrótów to dla widzów może od razu powiemy, o co chodzi, chociaż pewnie twoi widzowie już się zdążyli domyśleć. SLI, czyli Service Level Indicator, to jest tak naprawdę operacjonalizacja jakiegoś miernika jakości, czy to dostępności, czy czegoś takiego. Na przykład możemy powiedzieć liczba żądań wysłanych do baz danych, które zakończyły się powodzeniem w stosunku do wszystkich żądań, które ta baza danych otrzymała. Przykład taki można sobie podać tego Service Level Indicator, czyli po prostu jakaś operacjonalizacja, trudne słowo, która pozwala po prostu widzieć, czy coś jest lepiej, czy coś jest gorzej. SLO to jest tak naprawdę to SLI, znak mniejszości lub większości jakichś prób. Czyli jeżeli sobie powiemy, że nasza baza danych ma być dostępna 99% czasu, no to co najmniej 99% dodane do tego SLI, cokolwiek dostępna oznacza w tym momencie, to jest SLO. Czyli SLI to są jakby mierniki dostępności, tak? Czy jak ładnie powiedzieć po polsku reliability, bo to już używaliśmy tego. Niezawodności, przepraszam. Natomiast SLO to są cele, prawda, które jakby mamy osiągnąć i tak jak i było w komedii, tak ile jest cukru w cukrze, to jest cel, ile jest niezawodności w niezawodności. Tak. I to oczywiście
też można tutaj, niektórzy piszą długie wywody na temat tego, jak do tego podchodzić, żeby to było, żeby to miało jakieś pozytywne konsekwencje dla usługi. No i teraz ostatnia rzecz to jest już SLA, czyli Service Level Agreement. No i to jest już tak naprawdę część dla prawników, czyli co się dzieje, jak to SLO nie jest osiągnięte. Tak? Czyli jeżeli nie mam usługę, obiecuję jej dostępność 99% czasu w miesiącu, a niestety okazało się, że kiepsko nam szło i była 98% dostępna, to wiem, że zwracamy 50% pieniędzy, jeżeli to jest za każdy 1%. No, cokolwiek. Tego typu Tak. rzeczy to już jest Albo jakie mamy działania naprawcze podjąć. Tak. Więc to jest na tym wysokim poziomie. I ten poziom wydaje się oczywisty i zrozumiały. Natomiast jeżeli zaczniemy zjeżdżać troszkę niżej, to się zaczynają schody. Po pierwsze, ta operacjonalizacja jakości. Tak? No, pierwsze, co używają określenia, że strona jest dostępna. Ale co to znaczy? Weźmy sobie na przykład stronę banku. Czy jak wejdę na stronę swojego banku i zobaczę stronę logowania, to już jest dostępny? Może tak, może nie. No dobrze, a jak już się zaloguję, to jest dostępny? A czy mogę zrobić przelew? Czy ten przelew dojdzie dzisiaj? I tak dalej, i tak dalej. No to mamy już na dzień dobry kilka rzeczy. To teraz dotyczących samej dostępności. Oczywiście można teraz myśleć, no trywialne pytanie, ale ono nie jest aż tak trywialne. Z tymi przelewami chociażby pomyślmy. Jeżeli będziemy komuś składać obietnicę, że moja strona będzie dostępna nie wiem, 99% czasu i przelew mogę złożyć w zasadzie zawsze, no ale powiedzmy raz na jakiś czas coś się przytnie i on przyjdzie później, to może to jest wystarczająco dobre. Więc tego typu dylematy trzeba tutaj rozwiązać. Ale teraz dalej. Przejdźmy do troszeczkę bardziej subtelnego problemu, czyli operacjonalizacja wydajności. No bo teraz jak ja chciałbym się do tego banku zalogować, jak będę czekał minutę na zalogowanie, to pewnie będzie niedobrze. A co jeżeli ja czekam minutę na zalogowanie, bo mam kiepski internet? No to może jednak, to teraz pytanie, gdzie to mierzyć? Czy mierzyć to po stronie serwera, czy po stronie użytkownika? Jak po stronie użytkownika, no to może to jest kwestia internetu. Jak po stronie serwera, no to może mamy problem gdzie indziej. Tak? Może nasz serwer stoi, ale nasza infrastruktura dookoła tego jest kiepska i nie mierzymy tego, co widzi użytkownik. Jak zaczniemy sobie mówić o tej wydajności dalej, no to możemy sobie na przykład zastanowić się, jak jest z agregatami tej wydajności. Tak? Możemy sobie pomyśleć 99%, ale 99% czego? Minut, żądań, prób zalogowania, a może jakichś zewnętrznych usług próbkujących tę usługę. Każda z tych rzeczy ma wady i zalety, każda z tych rzeczy ma sens mniejszy lub większy w oparciu o różne, w przypadku różnych zastosowań. Więc ta wydajność, te agregaty, powiedzmy tutaj, to jest, przepraszam, te metody mierzenia to jest jeden problem. Dalej mamy agregaty, tak? Czyli jak agregować? Jeżeli mamy 1000 użytkowników i tylko jeden ma problem, możemy powiedzieć, raz na 1000, co za problem? Raz na 1000 niech będzie, że ktoś ma problem. Ale jeżeli to jest cały czas ten sam użytkownik, bo akurat się okazało, że ma przeglądarkę, która jest niewspierana, to może to już jest większy problem. Jak za każdym razem był to inny z 1000 użytkowników, to tak, jest zupełnie innej klasy. ten jeden może nam generalnie namieszać, tak, jeżeli chodzi o wszystkie media społecznościowe i tak dalej, wywołać aferę, także mamy niedostępną stronę. Więc teraz pytanie, jak to agregować? Tak? To znowu nie jest takie trywialne. No dobrze, więc to można sobie zadać pytanie, ok, to może w takim razie dla każdego użytkownika, który zacznie jakąś interakcję, to będziemy mierzyć, jak szybko ona się skończy i będziemy mierzyć jakieś, nie wiem, maksymalny czas, które zajęło użytkownikowi przejście z jednego miejsca do drugiego w tej ścieżce w serwisie. To się zaczyna komplikować, zwłaszcza jak zaczynamy myśleć o tym, że ta metryka ma być używana do mierzenia naszej usługi i podejmowania decyzji. A może my to pójdźmy jeszcze dalej. Może zastanówmy się nad trwałością danych. Wspomniałem o banku jako przykładzie, który do tych pierwszych dwóch metryk, przepraszam, do tych pierwszych dwóch pojęć,
Ale zmieńmy przykład na chwilę i weźmy sobie usługę do składowania zdjęć. Jak będziemy chcieli zapisać jakieś zdjęcie i móc je odczytać w przyszłości, to jeżeli powiedzmy raz na 100 000 zdjęć się nie uda i to zdjęcie zginie, no szkoda, ale może trudno, może wystarczy. Tylko teraz jak taką trwałość mierzyć? No bo to człowiek wie dopiero jak dane zgubi. A w przypadku systemów, które te dane gubią, to jeżeli one nie są bardzo źle zaprojektowane, to na ogół jest tak, że te systemy gubią te dane na skutek jakiegoś tam katastrofalnego wydarzenia. Nie wiem, centrum danych spłonęło, czy operator popełnił błąd i usunął jakąś część bazy danych, czy coś w tym stylu. No więc to też jest bardzo ciekawe, w jaki sposób takie rzeczy mierzyć i to się mierzy. I to się raportuje. Albo jakość, tak? Jak wspomniałem wcześniej, zielone drzewa, tak? Jakbym wpisał do wyszukiwarki. No jakby mi zwróciło nie wiem, żółte drzewa zamiast zielonych, bo akurat coś jest nie tak, ale no, rezultat jest w miarę jakościowy, to może byłbym wystarczająco zadowolony, ale jakby zwróciło mi już zdjęcie samochodu, to nie. Teraz jakość tych wyników to też jest jakaś metryka. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że esencją optymalizowania czegokolwiek jest to, żeby wiedzieć, co optymalizujemy. No więc co do zasady, te wszystkie metryki się nie tworzy się dla sportu, tylko się tworzy je po to, że w przypadku dużej usługi, która jest bardzo skomplikowana, musimy mieć absolutną jasność, co my chcemy zrobić. Bo na ogół jest tak, że jak optymalizujemy jedno, to kosztem drugiego. No to jest inżynieria. Więc te wybory będą nas cały czas dręczyć. Jeżeli będziemy chcieli poświęcić wydajność na rzecz trwałości albo na odwrót, to musimy wiedzieć, co robimy. Dlatego tak ważne żeby to zrobić, żeby móc w skali większych zespołów, które się tym zajmować i tak dalej, być w stanie podejmować decyzje dotyczące niezawodności w jakiś sposób przemyślany. Nie wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie, czy... Tak, jak najbardziej. Natomiast gdybym był teraz founderem startupu, trochę mnie to wszystko zmroziło. No to też nie jest tak, że jak zaczynasz wdrażać pierwszą lepszą usługę, to zaczynasz od czegoś takiego. Mierzmy siły na zamiary, to raz, a dwa też nie potrzebujesz czegoś takiego. Jeżeli tworzysz usługę, która będzie przerabiać foty, tak? Będzie, nie wiem, twoją twarz zamieniać na, nie wiem, twarz jakiegoś śmiesznego zwierzątka, czy coś w tym stylu. Leonardo DiCaprio na przykład. Albo tak, to no po pierwsze nie masz takiego zasięgu, który sankcjonowałby tak systematyczne podejście, a po drugie nie masz z tego tak wielkich konsekwencji, żeby się tak bardzo bać tego ryzyka. Więc w momencie, kiedy twoja usługa będzie przez jakiś czas gorsza, albo będzie nawet wręcz niedostępna, to nie jest aż taki wielki dramat. To wszystko robi się po to, to jest inżynieria, tak? My robimy to po to, żeby ostatecznie zmaksymalizować użyteczność tego, co firma dostarcza. No więc jeżeli przez jakiś czas ta firma będzie, powiedzmy, działała gorzej pod względem inżynierskim, ale zdecydowanie więcej pieniędzy będzie miała do dyspozycji, żeby usługę czynić lepszą pod względem produktowym, no to prawdopodobnie to jest właściwa decyzja. To jest tylko narzędzie. Czy Twoim zdaniem są jakieś takie kamienie milowe w rozwoju startupu odnośnie tego właśnie, jakie decyzje odnośnie niezawodności podejmować? Powiedzmy, To jest dobre startujemy, pytanie. potem tam... Tak. To jest świetne pytanie i gotowej odpowiedzi nie mam. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, to, że niektóre rzeczy warto zacząć jak najwcześniej. Nie dlatego, że ja mam tutaj skrzywienie w tym kierunku, ale dlatego, że to się opłaca. Tak jak w pewnym sensie wszyscy programiści 20 lat temu nauczyli się, że testy jednostkowe należy pisać. Tak, to Może jest nawet trochę podobne. później.
Może nawet trochę później. Chciałbym Może wierzyć, że nawet nie. dużo później. Tak, to nie Chciałbym wierzyć, że ma nie, co tak? ustalać. Tak, i tutaj w pewnym sensie warto myśleć już w tych kategoriach od początku. Może to jest odrobina więcej narzutu, ale ona się bardzo szybko zwraca. Więc teraz ja mówiłem o tym, jak mierzyć tę wydajność. Oczywiście mierzenie tej wydajności może być na początku elementarne, ale też warto to robić. Ale też jest cała masa SRI, czy to podejście pilnowania niezawodności, no nie sprowadza się oczywiście do mierzenia. Dalej jest jeszcze cała masa narzędzi, których można użyć, żeby to mierzenie poprawiać, czy nie mierzenie, ale wynik tego mierzenia poprawiać. Więc te narzędzia warto robić, stosować jak najwcześniej i wydaje mi się, że coraz więcej firm to rozumie. Więc no, są takie po prostu stricte DevOpsowe praktyki, które firmy stosują i bardzo dobrze, tak to, żeby jak najszybciej to, co robimy, znajdowało się na produkcji, tak żebyśmy można było się cofnąć do poprzedniej wersji i wycofać potencjalne błędy, żeby myśleć o rozwoju w kategoriach szybkiego wdrażania zmian z szybkim potencjalnym naprawianiem błędów, jeżeli one się pojawią. I świadomym myśleniu o tym, na ile ryzyk jesteśmy się w stanie zgodzić. To jest coś, co należy robić od dnia pierwszego. Automatyzacja jak gdyby w ogóle deploymentu to jest już, mi się wydaje, pewien standard. Tak, Bardzo ale szybko się jakby zaadaptował masowo. automatyzacja deploymentu, owszem. I to wydaje mi się, że w zasadzie każda firma robi. A teraz pójdź do każdej z tych firm i zapytaj, a jak coś pójdzie nie tak, to jak zrobić rollback? I na ogół, i tu zaczynają się schody, bo odpowiedzi bywają bardzo różne. Część oczywiście ma właściwe podejście, czy właściwie każda z tych reguł, może powinienem zrobić krok w tył. Całe SRI się sprowadza do miliona reguł kciuka i każda z tych reguł jest oczywiście regułą kciuka, ale nie należy jej stosować w sposób religijny. One są tylko narzędziami, więc to nie jest tak, że tutaj absolutnie zawsze wszystkie rzeczy to są te właściwe rozwiązania. Natomiast na ogół są. I ta masa tych małych reguł kciuka tworzy dobre praktyki. I teraz jedną z takich reguł kciuka jest to, że dobrze jest móc zrobić rollback do poprzedniej wersji. Coś nie działa, cofamy się natychmiast, najlepiej automatycznie i do poprzedniego zdrowego stanu. Teraz tu moje doświadczenie jest takie, że jest bardzo słabe. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz w tej ocenie, ale to wydaje mi się, Na że pewno nie siedzę w tym temacie tak jak ty, ale w jakiś sposób się na pewno zgodzę. I I to jest teraz na różnych płaszczyznach. tak. I teraz, żeby móc to robić w sposób właściwy, no to przejdźmy się po kilku takich regułach kciuka, które są powiedzmy standardowymi rzeczami w serii. Tak? Czyli, Super, że tak. jak wypychamy nową wersję naszego produktu na produkcję, no to oczywiście nie robimy tego w sposób nagły. No bo jeżeli zrobimy to w sposób nagły, to utrudniamy sobie życie. Po pierwsze, być może jakieś nie wiem, zimne cache są cokolwiek i tak dalej, więc to jakieś sam fakt deploymentu będzie wpływał na nasz monitoring, więc trochę nie wiemy, czy to, co obserwujemy, to jest kwestia tego, że w ogóle zmieniamy ten nasz stan produkcji, czy to jest po prostu jakaś regresja, którą wepchnęliśmy na produkcję. Znowu robimy to powoli. Najpierw spróbujemy trochę, zwany canary release. Jeżeli to się uda, no to potem stopniowo wdrażamy to na naszą produkcję. Być może robimy A/B testing, że część ruchu puścimy na nową wersję, część na starą, będziemy porównywać. No i teraz, żeby to wszystko działało, musisz mieć te metryki. Jak sobie zobaczysz, że twoja nowa wersja jest gorsza pod którymś względem, no to możesz podjąć wręcz automatyczną decyzję o wycofaniu się. I to jest, przepraszam, że wchodzę w słowo, decyzja tak naprawdę biznesowa foundera, co jest metryką. Tak, one muszą wychodzić od góry. Tak naprawdę no, dla firmy jest istotny biznes. Na ile często jest taka sytuacja, że ogon macha psem trochę? Na zasadzie, że Niestety. tak,
że góra, czyli founder tak naprawdę nie ma tych metryk i potem po prostu się zaczyna, e, na dole, E, no tak, zamieszanie, tak, żeby nie powiedzieć tam mocniejszych słów, tak? E, Strasznie często. Strasznie często. I no, chciałbym powiedzieć, że sam w tę pułapkę nie wpadłem, ale oczywiście, że wpadłem. Więc to jest świetna uwaga. I ten ogon machający psem no jest sytuacją szkodliwą na kilku płaszczyznach. Tak? No, z jednej strony pakujemy wysiłek być może zupełnie nie tam, gdzie jest potrzebny, a po drugie nie pakujemy go tam, gdzie jest potrzebny. Zarówno jeżeli chodzi o niezawodność, ale też powiedzmy sobie wprost, niezawodność kosztuje i nie zawsze firma potrzebuje tej niezawodności tak dużo, jakiej się wydaje, że potrzebuje. Deweloperzy, czy wszelcy informatycy, ja sam się do nich oczywiście zaliczam, my mamy, mam wrażenie, zakodowane przez naszą edukację, że wszystko musi być jak najlepsze, jak najszybsze, jak najbardziej wydajne, jak najbardziej skalowalne. To bardzo często jest sprzeczne z celami biznesowymi. I jeżeli te metryki nie idą z góry, to informatycy będą mieli zawsze tendencję do podnoszenia sobie tych granic powyżej założonych celów biznesowych. tak, to jest trochę tak jak czasami founder, który, ale już taka uwaga zupełnie może off-topicowa, który jest nietechniczny, a nie jest w stanie jakby zapanować nad różnego rodzaju inwencją dotyczącą wyboru technologii, tak? Ale To jest dokładnie to samo. tak, to jest dokładnie to samo, tak? Natomiast tutaj mi się wydaje, że to jest inaczej. Tu jest to w zupełnie innym aspekcie istotne. Tak, Ale jakby powiedzmy porównywanie istotności tych aspektów to jest trochę porównywanie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. No tak, tak, to oczywiście są rzeczy uzupełniające się. Ale teraz zapytałeś o te etapy, więc ja powiedziałem, uważam, że pewne rzeczy należy zrobić, a czymś robić od dnia numer 1. I oczywiście continuous deployment czy continuous integration to są rzeczy, które należy robić i wydaje mi się, że to już, tak jak mówisz, stało się pewną oczywistością i to ludzie robią. To Ale są szybciej te weszło kolejne. moim zdaniem, jak już rozmawialiśmy o testach jednostkowych, że to jakby szybciej jakby zostało w ogóle tak masowo, błyskawicznie zaadaptowane. Tak, tak. No ale Patrzy się teraz na dalej. przestrzeni tam 20 lat, tak. Mhm. Tak, to chyba się zgodzę z tym. No ale dalej są właśnie te kolejne kroki, co z tym zrobić. Ja nie mówię o tym, że człowiek musi zaczynać, by tworzyć produkt, zwłaszcza w startupie, od tego, żeby robić automatyczne rollbacki, no bo to oczywiście jest strata pieniędzy i strata czasu. Natomiast myśleć o tym i mieć cały czas na uwadze przy rozwoju tej swojej maszynerii, że w pewnym momencie będzie trzeba to zrobić, no wydaje mi się konieczne od dnia numer 1. Zwłaszcza, że w pewnym Jak się na to momencie. przygotować? O, może tak. Mhm. Wydaje mi się, że dobrym sposobem na przygotowanie się do tego chciałem nawet, chyba chciałem o tym samym powiedzieć, ale z innego powodu. Dobra, to przepraszam. Nie, ale bardzo słusznie, że mnie tutaj upychasz w tym kierunku. Wydaje mi się, że kluczowe jest zapewnienie właściwych ról w zespole. To nie znaczy, że trzeba zaraz zatrudniać serii i płacić bardzo dużo pieniędzy za to, żeby była osoba od podnoszenia niezawodności, przewidywalności, skalowalności usługi, bo to może być po prostu drogie i nieefektywne, ale żeby przynajmniej ktoś nosił ten kapelusz osoby odpowiedzialnej za odpowiedzialności SRI. I wtedy zaczniemy wprowadzać te praktyki, które z czasem będziemy automatyzować i wdrażać narzędzia dla ich rozwiązywania. Więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest, żeby już na początku na przykład rozdzielić pracę taką typowo przerwaniową od pracy planowanej, produktowej. I w momencie, kiedy zaczniemy patrzeć na to, jak pojawiają się w naszej usłudze dziury, problemy, rzeczy do naprawy, bugi, jak zaczniemy to monitorować, jaki ma to wpływ faktycznie na produkt już w ten sam sposób, jakbyśmy podchodzili w tym takim bardziej dojrzałym procesie, co nie kosztuje, bo to można robić, i priorytetyzowali to w ten sam sposób, to w pewnym momencie zaczniemy dochodzić do wniosku, kurczę, robimy ad hoc priorytetyzację tego wobec tego, to może zastanówmy się tak naprawdę, co jest dla nas ważne i podejmiemy tę decyzję, nam się urodzi z tego jakiś SLO być może, a może przynajmniej SLI
a jeżeli nie, to przynajmniej urodzą nam się z tego jakieś procedury. Więc to ktoś taki, kto ma tę świadomość i kto ma z tyłu głowy, jak to powinno wyglądać za rok, 2, 5, to wydaje mi się, może te procesy zacząć wdrażać w sposób zupełnie bezbolesny. Drugą rzeczą, która leży absolutnie u podstaw wszelkiego SRI, to jest uczenie się na własnych błędach. Bo błędy robią wszyscy, czasem świadomie, czasem nie, bo tak jak mówiłem, czasem się wystawiamy na ryzyka w sposób świadomy i to wtedy nawet super. Jak to się nie uda, no to potem taki typowy SRI powie, no to robimy sekcję zwłok, czy postmortem i patrzymy co tak naprawdę wydarzyło się dobrze, co się nie wydarzyło dobrze, co powinniśmy zrobić inaczej następnym razem i wyciągajmy z tego wnioski i ulepszajmy to wszystko. To wszystko mam na myśli zarówno ludzkie procesy, jak i procesy software'owe, jak i procesy deploymentowe i to też można zacząć robić od dnia numer 1. No i w pewnym momencie tej roboty zrobi się na tyle dużo, że stanie się jasne, że trzeba stworzyć zespół, który się tym zajmuje. Nie wiem, czy to jakoś odpowiada na Twoje pytanie. Tak, no to tworzenie takiego zespołu, może jeszcze pociągnijmy temat. To jest trudne w pewnym sensie, jeżeli nie miałeś tego mentalu wcześniej, bo jeżeli miałeś wcześniej nastawienie, że wszystko jest na zdrowy rozum oczywiste, to bardzo trudno jest zacząć zadawać te pytania bardziej systematyczne, czyli co jest dla nas istotne, co chcemy osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. I to wymaga kogoś, kto będzie bardzo dojrzały zarówno na poziomie ludzkim, jak i na poziomie technicznym, żeby być w stanie ten zespół wytworzyć z właściwymi praktykami. Więc no, trzeba tutaj kogoś, kto według mnie jest generalistą, kto nie jest jakimś super specem od którejkolwiek technologii, natomiast kogoś, kto będzie w stanie zrozumieć faktyczne problemy do rozwiązania. Bo bardzo często deweloperom się wydaje, że rozwiązują faktyczne problemy, a rozwiązują poboczne. Znaczy deweloperom każdemu już nie robi. Ja nie chcę tutaj wprowadzić takiej dychotomii między SRI a deweloperem. Ja jestem deweloperem, całe życie byłem deweloperem. SRI w pewnym momencie zostałem na chwilę. Więc tutaj nie chciałbym, żebym został źle zrozumiany, ale bardzo, bardzo często nam się wszystkim wydaje, że rozwiązujemy właściwy problem, podczas gdy dopiero po pół roku okazuje się, że wpakowaliśmy pół roku w coś, co można było w zasadzie zignorować albo w 1/3 tego czasu rozwiązać, ponieważ wymagania były inne niż nam się wydawało. Więc tej osoby potrzeba. A ta osoba jak wejdzie, no to tak naprawdę będzie wiedzieć, co zrobić. I teraz najtrudniejszy kawałek to się zaczyna, co zrobić z tym napływem tych wszystkich operacyjnych problemów, które na ogół biorą na siebie SRI. No bo deweloperzy mają często skłonność, żeby powiedzieć, operacyjne problemy to są problemy takiego SRI, a rolą takiego SRI powiedzieć, nie, to są nasze problemy. Właśnie, to jest, mi się wydaje, bardzo, bardzo częsty problem, taka przepychanka. Tak. I tutaj ja nie widziałem właściwej odpowiedzi. To znaczy, no widziałem, wydaje mi się, wszystkie modele i obawiam się, znaczy może inaczej, ja nie znam właściwej odpowiedzi, może ktoś zna. Natomiast no, to jest kwestia tylko po prostu ucierania się tych zespołów między sobą i wynajdywania tych odpowiedzialności. Z jednej strony można powiedzieć, deweloperzy powinni brać udział w na przykład byciu pod telefonem, jeżeli się usługa zepsuje i w takich rotacjach, albo w rotacjach, kiedy będą naprawiać jakieś takie rzeczy może niekrytyczne, ale które cały czas jednak spływają, bo zawsze jak usługa żyje, to się takie pojawiają. Albo pomagać w debugowaniu i tak dalej. Albo czasami, że no, będą jakieś takie 2 etapy, że najpierw patrzą SRI, jak się nie dopatrzą, to wtedy deweloperzy. No i teraz ta zmiana, kiedy no, była taka dosyć luźna kultura w kulturę zorganizowaną, budzi dużo oporów, no więc trzeba kogoś, kto będzie umieć wytworzyć sobie ten autorytet w zespole, żeby być w stanie wspólnie wypracowywać polityki, które będą przybliżać te zespoły do siebie i upewniać się, że współpracują w jednym kierunku. Jednym i drugim zależy na tym samym. To jest wielka sztuka i ona jest według mnie dużo bardziej ludzka niż inżynierska. Tak. A jak to wszystko takie może
pytanie wybiegające trochę w przyszłość. Jak to wszystko się przekłada na MLOps twoim zdaniem? To jest, dla mnie jest to fascynujące, że MLOps w ogóle ma inną nazwę. To znaczy, No rozumiem, że może jeszcze oczywiście tak dziedziniec. powiedzmy tak króciutko dla naszych widzów, czym jest MLOps, tak? Bo może Tak. Tak jak MLOps jest to odpowiednikiem. Może zanim odpowiem na to pytanie, jeżeli mogę zrobić jeden krok w tył. tak, Ja mówiłem to konsekwentnie SRE. Jest rzecz, która się z tym dość ściśle wiąże, czyli DevOps. DevOps. I MLOps jest nawiązaniem do tej nazwy DevOps. DevOps, czyli Developer Operations. To jest według mnie jeden z elementów robienia właściwego Site Reliability Engineering. Czyli to też jest coś, co ja bym chciał podkreślić i wydaje mi się, że teraz jest właściwy moment. SRE to nie jest DevOps. Tak, DevOps jest elementem, czyli wszystkie te narzędzia pozwalające na zrobienie tych rolloutów w sposób stopniowy, wszystkie te narzędzia do monitoringu, wszystkie te narzędzia do wdrażania, do autoskalowania, do robienia backupów i tak dalej. Oczywiście DevOps może to implementować. Natomiast ja uważam, że każdy powinien chcieć być SRE, czyli tą osobą, która rozumie więcej, jest odpowiedzialna za więcej. I być może praca fizyczna będzie, w sensie ta już przed klawiaturą, będzie się sprowadzać do tego samego, ale ta praca koncepcyjna, wydaje mi się, to jest to, co różni DevOpsa od SRE. I teraz przejdźmy do MLOps. MLOps tak naprawdę sprowadza się do zastosowania podobnego typu praktyk do uczenia maszynowego. No i teraz, jakie te są praktyki? Są te praktyki inżynierskie w przypadku nieuczenia maszynowego. Wspominaliśmy o nich, tak, że musimy mieć tak naprawdę śledzenie wersji, cały ten proces wdrażania, to CI/CD, cały ten proces wycofywania, monitoringu i tak dalej. MLOps to jest to samo, tylko że w przypadku procesu wytwarzania nowych modeli. I oczywiście pewne specyficzne rzeczy są w ML-u inne, bo inaczej człowiek będzie mierzył skuteczność modelu, inaczej będzie wdrażał modele, inaczej będzie patrzył na dane. Dane stają się, powiedzmy, pierwszorzędnym bytem w ML-opsie, ponieważ dane są używane do tworzenia modeli, więc to też trzeba wersjonować i tak dalej. Może to jest jakaś nowość w stosunku do klasycznego DevOpsowania, ale te zasady pozostają te same. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, czy uważasz, że powinniśmy tutaj zanurkować głębiej? Nie, myślę, że to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Myślę, że każdemu da to do myślenia, jeżeli ono pada z ust tak doświadczonego SRE, jakim ty jesteś. I myślę, że to jest jakbyś super zaczątek do dyskusji, ale już nie na ten odcinek, bo, bo myślę, że to może być w ogóle temat fajnego bardzo odcinka kolejnego. Super. Jeżeli kończy nam się czas, to chciałem tylko jedną rzecz jeszcze powiedzieć, jeżeli mogę wtrącić. Nie, jeszcze no chwileczkę chyba mamy. Jasne, taka ciekawostka, że rozmawialiśmy o tym SRE, nie dotknęliśmy jeszcze ani przez chwilę spraw ściśle inżynierskich. No, domyślam się, że nie było to intencjonalne ani z twojej, ani z mojej strony, natomiast wydaje mi się, że to podkreśla chyba to, co ja cały czas chciałem podkreślić, czyli że te inżynierskie rzeczy super ważne, nie da się bez nich, ale są jednym tylko z elementów zapewnienia tej niezawodności, czy skalowalności, czy wszystkich innych rzeczy. I oczywiście ja bym z wielką chęcią znurkował w te rzeczy ściśle inżynierskie, bo to jest też kawał wiedzy, który jest dla mnie super ciekawy. Te inżynierskie sprawy, to ja myślę, że to jest też super temat na może jakąś nawet wręcz serię, tak? Bo to jest naprawdę kawał rzeczy do rozmowy. Tak. I super ciekawe według mnie, więc tutaj też nie chciałbym żeby tutaj wnioskiem z tego naszego spotkania czy tej pogadanki było to, że tak naprawdę ważniejsi są ludzie odpowiedzialni za procesy i myślenie strategiczne, bo oczywiście to jest
jedno bez drugiego nie funkcjonuje. No od tego Raczej- zaczęliśmy. Tak, tak. Zawsze od czegoś trzeba zacząć. Powiedz jeszcze na chwilę, po prostu rzeczywiście może już trochę pod koniec tego odcinka, czym jest Unoperate, czym się zajmujecie? Naszą misją jest pomagać firmom w tworzeniu kultury inżynierskiej czy rozwiązywaniu problemów inżynierskich w sposób poukładany i naprawiający tak naprawdę problemy istniejące w firmach. Czyli to, co chcielibyśmy robić, to wchodzić do firm i patrzeć na to, co działa dobrze, co może działać lepiej, co nie działa wcale, razem z tymi firmami pomóc to naprawić, dokonać takiej transformacji i pozostawić tę firmę w lepszym miejscu. I to robimy. I oczywiście jesteśmy zespołem deweloperów. Każdy z nas umie programować, chyba każdy z nas umie programować na tyle dobrze, że nawet udało nam się namówić Google'a, że im napiszemy parę bibliotek do Google Clouda, dostępnych na zewnątrz, Wow. więc wydaje mi się, że w tej kwestii też jesteśmy dobrzy. Natomiast to, co uznajemy za swoją najsilniejszą stronę, czy to, co uznajemy za miejsce, w którym możemy stworzyć najwięcej wartości, to jest całościowa pomoc firmie w poprawie funkcjonowania działów inżynierskich, zarówno jeżeli chodzi o skalowalność zespołów, czy jeżeli chodzi o skalowalność usługi, czy jeżeli chodzi o niezawodność, czy wydajność. Dlaczego tak? No bo moje pierwsze doświadczenie było takie, że tak naprawdę kilka pierwszych doświadczeń było takich, że rzadko kiedy problemem jest technologia, rzadko kiedy problemem jest tylko człowiek. Na ogół te dwie rzeczy trzeba naprawiać naraz, bo jedno napędza drugie i po prostu jedno z drugim jest tak ściśle związane, że nie da się po prostu dostarczyć jakiejś firmie samej technologii albo samych ludzi. Jasne. Marku, bardzo dziękuję Ci za ten odcinek. Myślę, Bardzo że dziękuję. Zawsze się cieszę, jak mogę poopowiadać o tym, co mnie interesuje i co ja uważam za fantastyczne. to jest, mam nadzieję, zaczątek może jakiejś serii. Bardzo mi miło było być u Ciebie i bardzo Ci dziękuję za tę okazję. To ja dziękuję. Marek Dopiera, Unoperate był naszym gościem. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj Sherpa Search on Tech na platformie, na której go słuchasz. Sherpa Search on Tech jest produkcją Sherpa Search, firmy Executive Search specjalizującej się w branży technologicznej. Pomagamy zatrudnić właściwych ludzi na stanowiska eksperckie i menedżerskie oraz doradzamy, jak budować i rozwijać stabilne i efektywne zespoły IT. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do wysłania e-maila na adres maciejszczerba@sherpasearch.tech lub kontaktu przez naszą stronę internetową www.sherpasearch.tech. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.